Lekcja pod tytułem Procenty a ułamki. Myślę, że ze słowem procent już się spotkałeś, bądź spotkałaś. Nawet jeszcze tego nie używając, czasami w telewizji albo w rozmowach dorosłych, albo gdzieś może w jakiejś gazecie to słowo padło. Na przykład, być może tego rodzaju sformułowanie było, na przykład w szkole numer 1, 50 uczniów na 100 ma zielone buty. Czyli 58 spośród 100. Albo takie. 8% samochodów na polskich drogach to ciężarówki. Albo jeszcze inne. Bank pożycza pieniądze na 7%. W tym pierwszym zdaniu słowo procent nie wystąpiło. W tych dwóch pozostałych tak. Ale tutaj w tym pierwszym zdaniu tak naprawdę po wysłuchaniu tej lekcji też będziesz wiedzieć, że ono wystąpiło. No bo co to jest takiego ten tajemniczy procent? Tajemniczy procent oznaczany o takim symbolem kółeczko, kreska łamana kółeczko i teraz jeden taki tajemniczy procent to jest dokładnie 1/100. To jest inny sposób zapisania 1/100, którą równie dobrze można zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Czyli 1% to jest po prostu 1/100. Jedna część ze 100. Zresztą ta nazwa procent pochodzi z łacińskiego procentum, co oznacza na 100. Ileś części ze 100 części. Jedna część na 100. Skoro 1% to jest 1/100, no to 5% to będzie, niespodzianki na pewno nie ma, 5/100. Czyli inaczej w postaci ułamka dziesiętnego, tak to zapiszemy. 28% to będzie 28/100. 28 części spośród 100. Czyli 28/100, tak w postaci ułamka dziesiętnego. 100%. Ile to będzie? 100/100, czyli po prostu 1. 100% oznacza całość. 1, czasami mówiono na to kiedyś całość. 100% to jest inaczej wszystko, całość. Więcej niż 100% nie ma. Jak powiemy cała nasza klasa, to znaczy, że 100% uczniów naszej klasy. Albo wszyscy Polacy, to znaczy 100% Polaków. Albo wszystkie pieniądze, jakie mam, to znaczy 100% pieniędzy, jakie mam. Ni mniej, ni więcej. 100% to już jest maksimum wszystkiego, co mierzymy procentami. O tym pamiętaj, jeżeli mówisz wszystko, wszyscy, cała klasa, to znaczy, że masz na myśli 100%. No a teraz poćwiczmy sobie troszeczkę te procenty na różnego rodzaju typach zadań. Na przykład może być takie zadanie. Zamień procenty na ułamki dziesiętne i zwykłe. No to pozamieniajmy sobie. 20%. Pamiętamy, jak to jest? 1% to jest 1/100, a więc 20% to będzie 20 razy więcej. 20/100. 5%? 5/100. 64%? 64/100. 93%? 93/100. Za każdym razem 100 jest w mianowniku. Przy okazji możesz się zastanawiać, dlaczego 100, a nie 10 albo 1000. Tak się przyjęło, to z historii obrotu pieniędzmi się wzięło. Z banków, mówiąc szczerze, to pochodzi. Sprzed kilkuset lat. Bankierzy tak sobie wymyślili i tak zostało. Musimy się z tym pogodzić, nie mamy wyboru. Wróćmy do tego naszego zadania. Kazano nam zamienić na ułamki dziesiętne i zwykłe. Już na zwykłe zamieniliśmy, a teraz jeszcze zamieńmy to na zwykłe. To już normalnie robimy. 20/100 to jest po prostu 0,20. 5/100 0,05. 64/100 0,64. 93/100 0,93. To już było proste, jak sądzę. Inny typ zadania, jaki może być związany z procentami. Zamień ułamki na procenty tym razem. No to co? Najpierw trzeba doprowadzić do takiego ułamka, który ma 100 w mianowniku. Czyli jak widzisz ułamek dziesiętny, to najpierw go zamieniasz na zwykły. 0,6 piszemy 0,6.
musimy zamienić na to, żeby miało 100 w mianowniku, czyli trzeba rozszerzyć, mnożąc przez 10. 10 razy 6, 60, 10 razy 10, 100, czyli 60 setnych, czyli 60%. 12 setnych, tu już będzie prosto, bo tu od razu mamy setne, 12 setnych, czyli 12%. 7 setnych, 7 setnych, czyli po prostu 7%. Jak widzisz, jaki tu trik zastosowałem? Za każdym razem zapisuję to w postaci ułamka zwykłego, w mianowniku ma setkę. I wtedy patrzymy na licznik i już wiemy, ile to jest procent. 60, 12, 7. A jak ze zwykłymi? No tak samo. Trzeba doprowadzić do takiej postaci, żeby miały w mianowniku 100, czyli rozszerzyć. Chcemy mieć tutaj 100 w mianowniku. Przez ile trzeba 5 pomnożyć, żeby było 100? Przez 20. Bo 20 razy 5 to jest 100. Więc i licznik też razy 20. 20 razy 1, 20. 20 setnych, no to już wiemy, po prostu 20%. Następny przykład. Też chcemy mieć w mianowniku 100. Ile razy 10 trzeba pomnożyć, żeby było 100? 10. 10 razy 10 to jest 100. Więc licznik razy 10. 10 razy 7, 70. 70 setnych, czyli 70%. Następny przykład. Znowu chcemy mieć w mianowniku 100. Przez ile trzeba pomnożyć 25? Przez 4. To są ćwiczenia z rozszerzenia ułamków. To już jest temat, który dawno temu zrobiliśmy. 4 razy 4, 16, czyli 16 setnych, a więc 16%. Następny typ zadania, jaki może być? Na przykład zadanie z treścią. W klasie 5B 10 uczniów to chłopcy, 15 uczniów to dziewczynki. Jaki procent uczniów stanowią chłopcy, a jaki dziewczynki? No dobrze, no to po pierwsze, ilu wszystkich uczniów jest? 10 to chłopcy, 15 to dziewczynki. To razem ilu ich jest? 10 plus 15, 25 osób jest, prawda? No to teraz najpierw musimy wyrazić chłopców, chłopcy, a później dziewczynki w postaci ułamka. Chłopców jest ilu? 10, 10, spośród ilu wszystkich jest? 25. Czyli z 10 spośród 25 to chłopcy. A dziewczynkami jak jest? 15 spośród 25 to dziewczynki. Czyli najpierw, widzisz co zrobiłem? Najpierw przedstawiłem to w postaci ułamka zwykłego. Teraz zamienię to na ułamek, który będzie miał w mianowniku ile? 100. To przed chwilą ćwiczyliśmy. Rozszerzę go mnożąc razy 4. I mam 40 setnych. A więc 40%. I już wiem, chłopców jest 40%. Z dziewczynkami to samo. Też rozszerzę, tylko mnożąc też razy 4. No bo w mianowniku jest 25. To mianownik decyduje o rozszerzeniu. 4 razy 15 to jest 60. No i 4 razy 25 160 setnych, czyli 60%. A więc dziewczynek jest 60%. Zrobiliśmy to zadanie, ale pamiętaj o tym, w tego typu zadaniach najpierw trzeba się dowiedzieć, ile jest wszystkich, a później wyrazić w postaci ułamka zwykłego, który dopiero zamieniamy na procenty. Jak już wiesz, ile wszystkich, to potrafisz zapisać w postaci ułamka zwykłego. Część ze wszystkich. Część ze wszystkich. A później już zwykła zamiana na procenty. No i jeszcze jeden typ zadania. Ostatni. Na przykład taki. Na parkingu stoi 120 pojazdów. Z czego? 40% to ciężarówki, 50% samochody osobowe, a reszta to motocykle. Jaki procent stanowią motocykle? Pomyśl sobie. Wszystkich pojazdów jest 120, prawda? A powiedziałem, jak w postaci procentów mówimy wszystko? Wszystko to jest 100%. Ta informacja tu w ogóle nie jest potrzebna, ona tak naprawdę jest podana dla zmyłki. Często tak jest w zadaniach. Tak naprawdę jest istotne, że 40% to ciężarówki, 50% to samochody osobowe. Czyli od wszystkich pojazdów, które oznaczamy 100%. To jest wszystko. Napiszemy tak, zobacz. Wszystko. Odjąć.